Cześć, dzisiaj mam na stole małą kolekcję głównie polskich starych transformatorów. Niektóre z nich już tutaj na kanale oglądaliśmy. Oglądaliśmy na przykład ten transformator TB3 z 1963 roku z zakładów wytwórczych aparatów wysokiego napięcia w Warszawie. Będziemy jeszcze oglądać jego trochę starszego kuzyna. Był odcinek o tym transformatorze TB100A z 70 roku z fabryki Fanina w Przemyślu. Był odcinek o tej obudowie transformatora TBZ-150 z warszawskich zakładów silników elektrycznych. Oglądaliśmy też ten autotransformator P216 z zakładów Eltra w Bydgoszczy z 63 roku i ten też P216, ale ze spółdzielni Wielkopolanka w Grodzisku Wielkopolskim z 77 roku. Niedawno widzieliśmy ten mały TPP-40 z zakładów w Świebodzicach stosowany z rzutnikiem slajdów, a w krótkim filmie testowałem też działanie tego autotransformatora z NRD z fabryki w Thalheim. Tutaj mam jeszcze do obejrzenia mały francuski transformator, a obok transformator dzwonkowy z zakładów w Poniatowej. Natomiast dzisiaj do tej małej kolekcji dołączy nowy transformator, który chciałbym szybko obejrzeć. Rzućmy okiem na tabliczkę, to jest transformator ochronny typu TBS-160, moc 160 VA, napięcie pierwotne 220 V, napięcie wtórne 24 V. I jest tutaj logo SPES, czyli Spółdzielni Pracy Elektryków Specjalistów w Łodzi. Akurat niedługo na wystawie w Olsztynie będzie można zobaczyć grzejnik elektryczny z tej spółdzielni z piękną fajansową obudową z Włocławka. Zajrzyjmy do tego transformatora, ponieważ nie chcę testować go bez uprzedniego sprawdzenia. Trzeba tutaj po prostu odkręcić 4 śruby na rogach obudowy. No i śruby mam już odkręcone, mogę zdjąć tę pokrywę. Aha, i jeszcze tutaj muszę odkręcić jedną śrubkę trzymającą tę osłonkę. Gotowe i mamy teraz dostęp do wnętrza transformatora. Tutaj nawiasem mówiąc po wewnętrznej stronie pokrywy znajduje się uszczelka. Przewód zasilający przez bezpiecznik połączony jest z uzwojeniem pierwotnym, a tutaj mamy uzwojenie wtórne połączone przewodami z gniazdkiem, do którego możemy podłączyć na przykład 24V żarówkę. Najpierw chciałbym zajrzeć do bezpiecznika, odkręciłem pokrywkę i może tak postawię transformator na boku. Będzie teraz łatwiej odkręcić dekielek bezpiecznika. Bezpiecznik mam wyjęty, sprawdźmy go, bo wygląda, prawdę mówiąc, na spalony. Na tabliczce jest podany bezpiecznik 0,8 A, tutaj mam nowy, który jest w porządku, natomiast ten stary jest ewidentnie uszkodzony. No to włożyłem już nowy bezpiecznik do środka i przykręcam dekielek, przykręcam też tę zewnętrzną pokrywkę. Ale przed przetestowaniem transformatora chciałem zajrzeć do wtyczki i tutaj widać niestety, że ten przewód się nie nadaje. Wewnętrzna izolacja tych dwóch żył w przewodzie się kompletnie kruszy, wychodzą z niej druty. Podobną sytuację miałem parę dni temu podczas przeglądu grzejnika Thermika R6, chyba nawet też jak ten transformator z 71 roku, w którym przewód wyglądał ładnie, ale wewnątrz wszystko się kompletnie kruszyło i rozłaziło. Trzeba było cały przewód łącznie z wtyczką wymienić. Czyli kolejny dowód, że starych urządzeń, nawet jeżeli na pozór wydają się w dobrym stanie, nie należy uruchamiać bez porządnego sprawdzenia. Na tym tymczasem skończę ten krótki odcinek o transformatorze ochronnym TBS-160 z łódzkiej Spółdzielni Pracy Elektryków Specjalistów z 71 roku. Prawdę mówiąc, myślałem najpierw, że zmieszczę się w 3 minutach i stąd ten pionowy format filmu. Na razie wymieniliśmy bezpiecznik, zobaczyliśmy, że ten stary przewód będzie wymagał wymiany, bo w środku się już kruszy izolacja. A w kolejnym odcinku wymienimy ten przewód. Akurat mam ładny, pasujący, który z podobnego powodu wymienialiśmy na przykład w transformatorze TPP-40 z lat 50. Trzeba będzie tylko w tym celu odkręcić 4 śruby trzymające transformator w obudowie, wyjąć go i przymocować nowy przewód. Nawet się cieszę i do zobaczenia niedługo w kolejnym odcinku o tym transformatorze z kolekcji.